Płyty warstwowe to obecnie najpopularniejszy materiał do obudowy ścian wielkich hal produkcyjnych, hodowlanych i magazynowych. Jeden z takich obiektów, wielka chłodnia Zakładu Przetwórstwa Drobiu, stanął w miejscowości Gowidlino. Zapoznajmy się z technologią wznoszenia tego typu obiektów i detalami technicznymi, które mogą być krytyczne w procesie wykonawczym. Podczas wszelkich prac montażowych należy przestrzegać przepisów BHP i bezwzględnie stosować niezbędne środki bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, takich jak kamizelki odblaskowe, kaski ochronne, buty ochronne, szelki bezpieczeństwa, sprawne podesty robocze, bezpieczne podnośniki koszowe i nożycowe oraz zachować ostrożność i uwagę podczas używania maszyn oraz urządzeń. Wykorzystanie stalowej konstrukcji nośnej oraz płyt warstwowych do budowy obiektów przemysłowych i magazynowych ma zdecydowaną przewagę nad innymi technologiami. Przede wszystkim ze względu na czas trwania budowy i znacznie szybszy cykl realizacji. Stalowe elementy hal są przygotowywane w wytwórni konstrukcji stalowych w oparciu o dostarczony wcześniej projekt i szczegółowe rysunki warsztatowe. Prefabrykowane są tam wszystkie elementy konstrukcyjne: słupy, dźwigary, rygle, płatwie, węzły i elementy stężające. Następnie są dostarczane jako gotowe elementy i przy pomocy dźwigu wmontowywane we właściwe miejsce konstrukcji. W zależności od przyjętego w projekcie rozwiązania, poszczególne elementy są wzajemnie spawane lub skręcane. Montaż konstrukcji musi być dokonywany z największą starannością, pod nadzorem obsługi geodezyjnej i mierniczej. Płaskość i liniowość płaszczyzn ściennych oraz dachowych nie może wykraczać poza dopuszczalne odchyłki. Ma to olbrzymie znaczenie nie tylko dla strony wizualnej realizowanej inwestycji, ale także ze względów wytrzymałościowych konstrukcji nośnej. W pierwszej kolejności lekka obudowa konstrukcji stalowej w postaci płyt warstwowych realizowana jest poprzez montaż elementów ściennych i sufitowych komory mroźniczej. Taka sekwencja pozwala na swobodne operowanie płytami warstwowymi mroźni oraz dokładną obustronną kontrolę montażu, dopasowania płyt w zamkach i skutecznego mocowania ich do konstrukcji nośnej. Przed przystąpieniem do montażu płyt ściennych komory mroźniczej należy jeszcze raz skontrolować liniowość i odchyłki płaszczyzn konstrukcji stalowej, a następnie dokonać ewentualnych korekt. Po zamontowaniu płyt warstwowych taka poprawa wymiarowa stanie się niemożliwa. Płyty warstwowe dedykowane do budowy mroźni powinny być wyposażone w dodatkowe uszczelki aplikowane w zamkach. Przed przystąpieniem do montażu danej płyty należy skontrolować obecność i jakość uszczelki w zamku. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej stykające się z płytami warstwowymi w okładzinach stalowych powinny być zabezpieczone samoprzylepną uszczelką PES, zwaną również uszczelką akustyczną. Zabezpiecza ona antykorozyjnie powłoki malarskie konstrukcji stalowej i płyt warstwowych oraz w znacznym stopniu ogranicza przenikanie dźwięków akustycznych pomiędzy wnętrzem hali a jej otoczeniem. Przed przystąpieniem do montażu płyty mroźniczej należy usunąć folię ochronną z okładzin stalowych. Po zamontowaniu płyt usunięcie folii stanie się praktycznie niemożliwe, zwłaszcza z przestrzeni zamków. Przed podniesieniem płyty warstwowej należy w pozycji poziomej dokonać wszelkich wymaganych docięć płyty. Na przykład cięcia wzdłużnego w przypadku płyty łączącej się z drugą w narożniku lub cięcia poprzecznego dla wyprofilowania zakładu stanowiącego ciepły styk z później montowanymi płytami sufitowymi. Montaż płyt warstwowych o znacznych długościach najbezpieczniej jest prowadzić przy użyciu urządzeń podciśnieniowych, czyli przyssawki umieszczonej na haku dźwigu budowlanego. Taki sposób podnoszenia i transportu płyty pozwala na sprawne, bezpieczne i precyzyjne manewrowanie, nawet w przypadku płyt o znacznej wadze i gabarytach. Tak dostarczoną płytę należy delikatnie umieścić w miejscu mocowania, skontrolować pionowość, a następnie docisnąć w zamku do płyty sąsiedniej. Maksymalne dosunięcie płyt warstwowych w zamkach ma szczególne znaczenie w przypadku komór mroźniczych o ekstremalnie niskich temperaturach, gdzie reżim utrzymania stałej temperatury uwarunkowany jest technologicznie i ekonomicznie. Ewentualne ubytki należy uzupełnić pianką niskoprężną. Do dociśnięcia kolejnych płyt warstwowych wykonawcy używają różnych metod i urządzeń, w tym bardzo często własnej konstrukcji.
Bez względu na sposób, w jaki płyty zostaną dosunięte w zamku, liczy się wyłącznie skuteczność i efektywność tego działania. Mocowanie płyt warstwowych w mroźni do konstrukcji stalowej dokonywane jest przy użyciu łączników zabezpieczających przed mostkowaniem termicznym. Takim rozwiązaniem są zastosowane w tym przypadku łączniki LAX, zagłębione w płycie warstwowej i odsuwające stalowy łącznik od wewnętrznej okładziny stalowej płyt warstwowych. Dla dokonania montażu należy uprzednio wyfrezować otwory i umieścić gniazda łączników LAX w masie płyty. Przykręcić płytę stalowymi łącznikami do konstrukcji nośnej, a następnie zabezpieczyć gniazda szczelną zatyczką. Montaż kolejnych płyt ściennych dąży do zamknięcia przegrody pionowej wokół komory mroźni. Montaż płyt sufitowych odbywa się przez ich oparcie na wykonanych wcześniej wycięciach w górnej krawędzi płyt ściennych oraz podwieszenie do ram konstrukcji stalowej. Z uwagi na gabaryty komory mroźniczej i konieczność łączenia płyt sufitowych pomiędzy sobą oraz w wycięciach płyt ściennych, oba końce płyt sufitowych powinny mieć wykonane wycięcia zakładkowe. Umożliwia to dokonanie ciepłego montażu i zapewnienie ciągłości rdzenia płyt warstwowych jako termoizolacji. Poszczególne etapy montażu płyt sufitowych następują analogicznie do montażu płyt ściennych. Od sprawdzenia liniowości i płaszczyzn konstrukcji stalowej, zabezpieczenie elementów konstrukcji taśmą akustyczną PES, podniesienie płyt przy użyciu właściwych urządzeń, po dokładne osadzenie płyt w zamkach płyt sąsiednich i montaż przy użyciu łączników LAX. Instalacja kolejnych płyt sufitowych dąży do zamknięcia płaszczyzny sufitu. Tak zmontowaną, gotową komorę mroźniczą należy wykończyć przy pomocy wewnętrznych obróbek blacharskich w postaci kątowników w narożach oraz obróbek obwodowych wokół drzwi i bram przejazdowych. Ze względów sanitarnych i higienicznych wszystkie obróbki na styku ze stalową okładziną płyt warstwowych powinny być zabezpieczone trwale elastycznym uszczelniaczem, np. butylową masą uszczelniającą. W razie pytań prosimy o kontakt z doradcami technicznymi Balex Metal.